Z takich płatów całkiem ładnego boczku za pomocą szynkowara zrobiłem ciekawą wędlinę ze sporą zawartością galaretki. Zapraszam na film, tam powiem co i jak. Witam Was serdecznie. Na początek taki mały komunikat, nie związany z filmem, ale z tym, co bezpośrednio po filmie. 10 lat minęło od czasu, kiedy istnieje mój kanał. Powinienem w styczniu świętować, ale tak się zdrowotnie złożyło, że przez cały czas byłem bardziej lub mniej zachrypnięty i ciężko byłoby dłuższy czas rozmawiać. A chcę z Wami porozmawiać, dlatego bezpośrednio po tym filmie odpalam live'a. Zapraszam serdecznie tych, którzy teraz jesteście od niedawna oraz tych, którzy jesteście ze mną od bardzo, bardzo dawna. Pogadamy, powspominamy dawne czasy, pomyślimy, co będzie być może w przyszłości. Mam też parę niespodzianek do oddania, których chętnie się pozbędę i przekażę Wam. A na jakich zasadach, to dowiecie się już bezpośrednio w live'ie. No i tam oczywiście jakieś szklaneczki napełnione kawą, herbatą czy czymś innym mile przed ekranem widziane. Zapraszam Was serdecznie. Na razie. Zapraszam na film. Jak już wspomniałem, mam dwa kawałki boczku. Jeden wyraźnie mniejszy od drugiego. Wcześniej oczyściłem je ze zbędnych błon i teraz posypuję mieszaniną soli zwykłej i soli peklującej w ilości 17 g na kilogram. Do tego dodaję mielony czosnek, pieprz oraz mieloną kozieradkę. Na te 2 kg boczku użyłem po jednej łyżeczce tych przypraw. Tak przyprawiony boczek zostaje w lodówce do następnego dnia. Wtedy pracę rozpoczynam od rozpuszczenia 2 pełnych łyżeczek żelatyny w około szklance gorącej wody. Jak to chwilę przestygnie, to płaty boczku zwijam i wkładam do szynkowara. Ten mniejszy kawałek nie wypełnia go dokładnie. Wylewam tu trochę więcej niż połowę rozpuszczonej żelatyny. Poziom płynu powinien być równy poziomowi boczku. Skręcam woreczek i zamykam szynkowar. Drugi kawałek lepiej wypełni szynkowar, dlatego najpierw wlewam trochę żelatyny na dno. Wkładam zrolowany boczek i resztę żelatyny wlewam od góry. Muszę jej pomóc, żeby przyniknęła trochę niżej. Ten szynkowar też zamykam i jeden z nich, ten z mniejszym boczkiem, oznaczam żółtą karteczką. Obróbka termiczna, czyli parzenie w gorącej wodzie. Temperatura wody 80-85 stopni, a czas parzenia minimum 2 godziny. Jeżeli boczek niedawno wyjęty z lodówki, to 10% dłużej. Ale można też wbić termometr w szynkowar i parzyć do osiągnięcia w jego wnętrzu temperatury 70 stopni. Cel osiągnięty. Wyjmuję szynkowary, otwieram pokrywę i wyciągam sprężynę. Studzę około 20 minut w temperaturze pokojowej, a potem wstawiam na pół godziny do zimnej wody. Na koniec szynkowary przenoszę do lodówki. Już następnego dnia można zobaczyć, co wyszło. Tak wygląda teraz. Ale z wyciągnięciem nie idzie mi łatwo. Z płynu, który był na zewnątrz, też powstała galaretka i sięgam po talerzyk, by jej nie zmarnować. Galaretki jest więcej. Także tej bezpośrednio związanej z wędliną. Boczek wygląda skromnie, ale za to jaka galaretka.
Nie wiem jak wy, ale ja mam radość wielką z takich wędlinek. Niby zwykły boczek, ale porządną, sztywną galaretkę wytworzył, którą da się kroić. Może nie jakieś subtelne, drobniutkie plasterki, ale żelatyna zrobiła swoje i cały płyn, który tutaj był wydzielony w piękną galaretkę, się złączył. Ciężko mi opowiadać, bo taką mam ochotę na gryzienie. Chwila. Łakomstwo, wiem, ja jeden z grzechów. Postaram się powstrzymać przed następnymi kęsami, ale smakuje fajnie. Poziom przypraw można sobie dobrać. Jak jest właśnie taki boczek, który nie do końca się pięknie złoży w szynkowarze, będzie miał jakieś przerwy i możemy to traktować jako jakąś wadę estetyki, to wystarczy dodać do tego trochę wody z żelatyną, zrobi się z tego mięsny wywar w trakcie procesu parzenia. Można to sobie tam przyprawić dodatkowo koźratką na przykład, bo to jest... Ci, co nie wiedzą, co to jest kozieradka, to pierwszy raz jak ją otworzą zmieloną, to powiedzą, to jest, z tego robią kostkę rosołową. No nie do końca, ale zamiast kostek rosołowych kupowanych w sklepie, jak dacie zmieloną kozieradkę i lubczyk, będziecie mieli bardzo podobny efekt, a lepszy, bo tam nie ma żadnych chemicznych dodatków. Pyszne, jak widać, z galaretką, prosta wędlina, atrakcyjna wędlina. Warto, po raz kolejny warto używać szynkowara do robienia wędlin domowych, bo jak widać jego możliwości są nieograniczone. Jak się podobało, poproszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejne odcinki domowe. Było, jest i będzie lepsze. Róbcie wędliny domowe, bo wtedy wiecie, co jecie. Wiecie, co jest w środku. To jest wędlina parzona, a nie pieczona, delikatniejsza dla żołądka. No i wszyscy ci, co są na dietach keto czy niskowęglowodanowych, powinni to też docenić. Smacznego Wam życzę. Na razie, hej, cześć. Chcesz więcej filmów o wędlinach z szynkowara? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.